Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Znowu jestem w górach, a to dlatego, że testuję dla Was nowy aparat od Olympusa, czyli EM5 Mark III. Zapraszam do oglądania. Pogoda jest dosyć wymagająca, wieje mocny wiatr, więc raczej będę musiał się trzymać lasu albo ewentualnie dolin, żeby coś dla Was nakręcić. Do testu przygotowałem 3 obiektywy: 9-18, 14-150 i 12-40 Pro. 12-40 i 14-150 dlatego, że z tymi obiektywami będzie on sprzedawany w zestawie i właśnie takie obiektywy chciałem Wam pokazać, a 9-18 no bo to góry i po prostu chciałem mieć jakiś szeroki kąt. Nowy model ma znacznie więcej wspólnego z bardziej zaawansowaną serią EM1, po której odziedziczył najważniejsze części budowy, takie jak 20-megapikselową matrycę, nowy procesor czy 121 punktów detekcji fazy przy autofokusie. Z drugiej strony obudowa jest trochę bardziej amatorska. Jest wykonana z tworzywa, a nie z metalu bądź magnezu, jak było to wcześniej w M5. No i mamy mniejszą baterię z serii EM10, chociaż producent deklaruje, że komponenty tego aparatu są bardziej energooszczędne i powinien on wykonywać tyle samo zdjęć co poprzednik, mimo mniejszego akumulatora. Więc tak naprawdę mamy aparat bardziej zaawansowany niż poprzednik zdecydowanie, ale z drugiej strony o lżejszej obudowie. Więc myślę, że dobrze powinien się sprawdzić w podróży, wszędzie tam, gdzie faktycznie chcemy mieć mniejsze gabaryty. Ja sam używam M1 na co dzień, filmuję dla Was swoje vlogi tym aparatem i faktycznie czuję różnicę używając M5 a M1 w wadze i w gabarytach, mimo że nie są one na pozór aż takie duże. To jest doskonały przykład tego, jak pogoda w górach potrafi być zmienna. Jestem dosłownie troszeczkę wyżej, a widzicie, pada, musiałem ubrać na siebie 2 kurtki, jest bardzo zimno, nawet mam na sobie rękawiczki. Spróbuję tutaj coś dla Was nagrać o tej nowej piątce, chociaż może być trudno przy tym wietrze. No i biorąc pod uwagę, że coraz bardziej pada, ale nie poddaję się i kręcimy dalej. Zaczniemy sobie od budowy aparatu. Tak jak już Wam mówiłem wcześniej, po raz pierwszy w serii 5 jest ona wykonana z tworzywa. Byłbym nie w porządku wobec siebie, gdybym powiedział, że mi to odpowiada. Wolałbym, żeby ta obudowa była magnezowa albo przynajmniej metalowa. Rozumiem, że dzięki temu aparat może być odpowiednio lżejszy i pewnie wiele osób to doceni, ale ja osobiście lubię aparaty wykonane z metalu, a nie z tworzywa. To, co jest dla mnie ważne, to aparat jest nadal bardzo dobrze uszczelniony. Tutaj nie było kompromisów i tak jak widzicie, ja teraz, mimo że pada, jest bardzo wilgotno, nie obawiam się robić zdjęć tym aparatem, wiem, że nic mu się nie stanie. W nowym modelu poprawiono również grip. Jak widzicie, są tutaj lepiej wyprofilowany i fajniej leży w ręce niż poprzedni model, ale nadal z dużymi obiektywami albo dla osób o dużych dłoniach lepiej zaopatrzyć się w dodatkowy grip. Tutaj Olympus oferuje specjalny uchwyt podczepiany do dołu, który zwiększa nam uchwyt z przodu, ma dodatkowy przycisk i dodatkowe pokrętło, żeby nadal ergonomia pracy była wygodna i to jest świetne rozwiązanie dla osób, które właśnie chcą mieć lepszy uchwyt. Myślę, że duża część użytkowników zdecyduje się właśnie na ten dodatkowy grip. Niestety w tym modelu w stosunku do poprzednika nie można już dokupić tej dolnej części z dodatkową baterią. Trochę szkoda, bo jak ktoś pracuje dużo przy portrecie i często robi kadry pionowe, to ten dodatkowy grip się przyda. No i wtedy można też pracować na 2 bateriach jednocześnie. Niestety tutaj na razie Olympus nie zaoferował takiego rozwiązania. Nie wiem, być może w przyszłości takie akcesorium do tego modelu się pojawi. To, co bardzo mi się podoba w Olympusie i czemu z M1 pracuje mi się tak dobrze, to właśnie wygodne rozmieszczenie przycisków i pokręteł. I w piątce również, mimo mniejszego korpusu, nadal ta praca jest bardzo wygodna. Mamy 2 duże pokrętła, które działają z fajnym klikiem. Słyszymy po prostu, jak zmieniamy jakieś ustawienie. Mamy dużo przycisków, praktycznie niemal wszystkie przyciski można zaprogramować według własnych potrzeb. Mamy na przykład przycisk ISO, którego nie było wcześniej, w bardzo wygodnym miejscu możemy szybko zmieniać czułość. Mamy przycisk od filmowania, który również możemy zaprogramować tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Jest tutaj też przycisk funkcyjny z przodu, pod palcem, więc to, co najważniejsze, mamy pod ręką. Tutaj jest taka wajcha, którą już znacie pewnie z innych modeli Olympusa. Ona służy do tego, że te 2 pokrętła można zmienić ich funkcję. Zmieniając tutaj przysłonę i czas na manualu, przerzucając to pokrętło, mamy wtedy balans bieli i ISO, czyli najważniejsze 4 parametry mamy pod 2 pokrętłami. Jest to mega wygodne, ale co ciekawe, pojawiła się nowa, ciekawa funkcja tego przycisku, o której ja nie wiedziałem. Może ona służyć za włącznik aparatu. Normalnie włącznik jest z tej strony, ale dużo wygodniej dla mnie pracuje się, kiedy włącznik jest tutaj i mogę uruchomić aparat jedną ręką
i w 5 jest taka możliwość, żeby po prostu ten przycisk zaprogramować jako włącznik aparatu. Co ciekawe, taka możliwość pojawiła się też w M1, o czym nie wiedziałem, mimo że korzystam z tego aparatu. Podejrzewam, że ta możliwość pojawiła się w ostatnim softie 3.0 i również w swoim aparacie zmieniłem funkcję tej dźwigni i służy mi ona jako włącznik aparatu, żebym mógł to robić jedną ręką. Z tej strony znajdziemy jeden slot na kartę pamięci, tak jak to było w poprzedniku. Tutaj obsługuje już on szybkie karty UHS-2, co jest ważne, bo ten aparat posiada bardzo szybki tryb seryjnych Pro Capture, o czym jeszcze powiem Wam później. Jedna rzecz, jaka mi się tutaj nie podoba, to ten uchwyt do paska. To też w starej M5 mnie denerwowało. Kiedy trzymamy rękę, mamy tutaj pasek, albo nawet nie jest pasek założony, to troszeczkę nas ten uchwyt tutaj gniecie w palec. W M1 są przeniesione na górę, jest to trochę wygodniejsze rozwiązanie. Natomiast tutaj ze względu na mały korpus pewnie musieli to dać z tej strony, innej opcji nie było. Wizjer ma tą samą rozdzielczość co poprzednik, czyli 2,36 megapikseli. Podejrzewam, że jest to ta sama konstrukcja, chociaż nie jestem tego pewien. Zmieniło się na pewno odległość wizjera od oka. Teraz punkt oczny wynosi 27 mm i na pewno docenią to osoby w okularach, bo będzie im się znacznie przyjemniej z tym wizjerem pracowało. No niestety dla mnie, ja nie noszę okularów, jest to trochę gorsze, bo wizjer jest po prostu troszeczkę bardziej w środku, bardziej oddalony od oka i jest też odrobinę mniejszy, że przynajmniej sprawia takie wrażenie. Więc dla osób w okularach ogromny plus, dla osób bez drobny minusik, ale wizjer nadal jest dobry, ma fajną rozdzielczość, nie smuży jakoś specjalnie, nie szumi, jest to udana konstrukcja. Chociaż po tylu latach, może przydałoby się, żeby ta rozdzielczość wizjera trochę wzrosła i żeby ta technologia w Olympusie poszła do przodu. Ja nadal preferuję wizjer w moim EM1 Mark II, który jest po prostu większy i dla mnie wygodniejszy. Ekran to ten sam, dokładnie ten sam model co w M1 i w M5. Ma on wysoką rozdzielczość, ładne kolory, jest wygodny, co dla mnie ważne jest na przeguby, więc świetnie sprawdzi się przy vlogowaniu. No i tyle. Z ekranu ja jestem zadowolony i myślę, że tutaj zmiana nie była potrzebna. Jeśli chodzi o złącza, mamy HDMI, mamy USB, mamy wejście na wężyk spustowy i mamy wejście na mikrofon, co bardzo ważne. Niestety w tym modelu zabrakło wejścia na słuchawki. W poprzedniku również go nie było, ale można było uzyskać to wejście, kupując dodatkowy grip pionowy. W tym gripie było to wejście na słuchawki. Tutaj tej możliwości nie ma. W przypadku vlogerów, youtuberów to nie będzie problem, a jeśli ktoś nagrywa jakieś wywiady, tego typu rzeczy, to może to dla niego być jakąś tam przeszkodą. USB niestety jest standardowe, nie jest to USB-C, trochę szkoda, ale bardzo fajnie, że w tym modelu pojawiła się możliwość ładowania go z powerbanka. Tego nie ma nawet wyższy model M1, ma to dopiero model EM1X. Więc bardzo dobrze, że można tutaj pracować na powerbanku. Doceniam to osoby takie jak ja, które czasem nocują gdzieś w górach, gdzie nie ma dostępu do prądu i tylko w ten sposób mogę doładować swój aparat. Co ważne, nie można pracować na stałym zasilaniu, można tylko ładować aparat z powerbanka. Tak jak w poprzedniku, aparat nie ma lampy błyskowej, ale w zestawie jest dodawana mała lampka błyskowa z odchylanym palnikiem. Moim zdaniem dużo fajniejsze rozwiązanie niż taka prosta lampa, bo mamy odchylany palnik i dodatkowo jest ona wodoodporna jako sama w sobie i bierze zasilanie z aparatu, nie trzeba mieć do niej specjalnych baterii, tylko trzeba po prostu pamiętać, żeby ją ze sobą zabrać. To tyle jeśli chodzi o budowę. Moim zdaniem jest ona naprawdę wygodna, fajna. Podoba mi się sam też design po prostu aparatu. Moim zdaniem wygląda ładniej od wcześniejszej piątki, ale niestety tutaj muszę ponarzekać na tą obudowę z plastiku. To jest jedyna rzecz, która mi tu tak naprawdę przeszkadza. Cała reszta jest jak najbardziej na plus. Teraz kilka słów o samym użytkowaniu aparatu. Menu główne jest dosyć skomplikowane, jak to w Olympusach, takie samo jak w M1. Wygląda ono w znany Wam pewnie sposób, jeśli już mieliście kontakt z Olympusami. Na szczęście do tego skomplikowanego menu nie musimy wchodzić zbyt często, bo mam świetne menu podręczne, które możemy sterować też dotykowo. Wystarczy podczas fotografowania kliknąć przycisk OK i wyświetli nam się na ekranie taka plansza z wszystkimi najważniejszymi funkcjami. Możemy dotykowo wybrać jakąś konkretną funkcję i szybko przełącznikiem zmienić dany parametr. Jest to mega wygodne też po to, żeby po prostu spojrzeć na ekran, zobaczyć jak mamy w tej chwili aparat ustawiony, zobaczyć wszystkie parametry naraz i ewentualnie wyłapać jakieś błędy. Autofokus jest ten sam co w M1, 121 punktów detekcji fazy, bardzo szybki, celny, jest to jeden z lepszych autofokusów, z jakim miałem okazję pracować. Co ważne, świetnie pracuje też w trybie ciągłym przy filmowaniu, więc ja nie obawiam się teraz, mówiąc do Was, że gdzieś tam ta twarz zacznie być nieostra. Aparat bardzo fajnie, płynnie śledzi ostrość i ja używam cały czas autofokusa zarówno przy filmowaniu, jak i przy zdjęciach. Również w fajny sposób możemy wybrać różne rodzaje punktów autofokusa, może to być cała
biała siatka, ale może to być też kwadrat, może to być też taki krzyżyk, jak jest teraz, można kilka tych różnych wielkości wybrać i w szybki sposób je zmieniać, również dotykowo albo po prostu wybierakiem. Aparat posiada też wykrywanie twarzy i oka, można wybrać, czy ma ustawiać ostrość na oko lewe lub prawe, albo na to, które jest po prostu bliżej aparatu. Świetna rzecz, szczególnie dla portrecistów, nie muszą oni myśleć o ustawianiu ostrości, tylko po prostu kierują obiektyw na modelkę, skupiają się na zdjęciach, a autofokus zawsze jest ustawiony na oko i działa to faktycznie sprawnie. Jedyna rzecz to niestety, kiedy aparat wykryje kilka twarzy, nie ma możliwości przełączenia się między nimi, on sam wybiera, na którą twarz będzie ostrzył, więc to jest jedyna rzecz do poprawienia w tym trybie. Aparat posiada bardzo wydajną 5-osiową stabilizację matrycy, jest to również ta sama stabilizacja co w modelu M1, bardziej zaawansowana niż w wcześniejszej piątce. Jest to rzecz, która wyróżnia Olympusa na tle innych firm. Ta stabilizacja faktycznie jest najbardziej wydajna. Spokojnie w jakichś sytuacjach, kiedy nie biegamy, może ona nam zastąpić gimbal przy filmowaniu, ale również przy zdjęciach jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo długie czasy naświetlania i robić zdjęcia z ręki, dzięki czemu nie musimy tak wysoko podnosić czułości. Więc tutaj za stabilizację jak najbardziej plus dla Olympusa. Ta stabilizacja również synchronizuje się ze stabilizacją w obiektywie, więc jeśli mamy taką w obiektywie Olympusa, to działa ona jeszcze skuteczniej w połączeniu z tą stabilizacją w body. Aparat posiada wydajny tryb seryjny. Przy migawce mechanicznej robi w najszybszym trybie, czyli takim bez ciągłego autofokusa 10 klatek, z ciągłym autofokusem 6 klatek na sekundę, ale jeśli przełączymy się na migawkę elektroniczną, jesteśmy w stanie osiągnąć 10 klatek z autofokusem i 30 klatek w trybie seryjnym bez autofokusa. Jeśli chcecie aparat typowo do sportu, nadal polecam M1, bo tam te tryby są jeszcze szybsze i mamy też większy bufor, ale dla takiego fotografa krajobrazowego, przyrodniczego, który czasem chce fotografować ptaki, jakieś zwierzęta, to również ten aparat spokojnie na to pozwoli. Jest również tryb Pro Capture, jest to specjalny tryb, który umożliwia zapisywanie zdjęć w buforze jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki, więc nawet jeśli spóźnimy się z reakcją, to i tak będziemy mieli najważniejszy moment zarejestrowany, bo już to zdjęcie było wcześniej w buforze w momencie, kiedy klikaliśmy przycisk do połowy. Aparat ma również bardzo fajne funkcje do fotografii na długim czasie, Lifetime i Live Composite, ale są to już funkcje, które wcześniej były w Olympusach, więc nie będę ich tu jakoś szerzej omawiał, żeby ten film nie był zbyt długi. Być może zrobię dla Was taki specjalny film właśnie o tych ciekawych, dodatkowych funkcjach w Olympusach, bo myślę, że są one dosyć wyjątkowe i bardzo użyteczne, więc być może jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach, to nagram dla Was taki typowo film o tych dodatkowych funkcjach Olympusów. Do dodatkowych funkcji, które również ma ten model, należy też Hi-Res, który umożliwia zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki temu, że matryca się przesuwa, naświetla kilka razy ten sam piksel i otrzymujemy bardzo dużego RAW-a, którego możemy potem spokojnie wykorzystać. Ma też rozbudowany tryb timelapsów, możemy sobie wszystko ustawić, kiedy aparat ma zacząć robić zdjęcia, kiedy ma skończyć, ile klatek, tak dalej. Ma również rozbudowany tryb HDR, robi sam kilka zdjęć i składa je w jednego HDR-a, ale tak jak mówię, to nie są funkcje nowe, one już wcześniej były, więc nie będę tutaj na ich temat się jakoś specjalnie rozwodził. Aparat ma też Wi-Fi, ma również Bluetooth, jest teraz nowa aplikacja, z tego co pamiętam, jeszcze nie miałem okazji jej sprawdzić, która również pozwala na import i edycję RAW-ów, więc to spokojnie może się przydać. Również tą aplikację można wykorzystać jako pilot do aparatu, żeby bezprzewodowo wykonywać zdjęcia. Jedyne z takiego punktu użytkowego, na co mogę ponarzekać, to słaby wskaźnik baterii. W M1 jest już bardzo fajny wskaźnik, który pokazuje nam w procentach dokładnie, ile baterii zostało, oraz przy filmowaniu pokazuje nam w minutach, ile minut filmu zdążymy nagrać na danej baterii. Tutaj niestety mamy taki prosty wskaźnik z 3 kreseczkami i z mojego doświadczenia jest tak, że jak już jedna kreseczka znika, to już zaraz bateria padnie, więc trochę słabo, szczególnie, że ta bateria jest tutaj mniejsza i wolałbym mieć na bieżąco kontrolę i sprawdzać, ile procent mi jeszcze zostało. Ale być może to pojawi się w jakimś update'cie softu do tego aparatu. Jeśli chodzi o samą jakość zdjęć, tutaj mamy dokładnie tą samą matrycę, ten sam procesor, który jest w M1, więc jakość zdjęć również będzie taka sama jak w M1 Mark II. Jest ona około 1 do 2 EV lepsza niż w starej piątce, dzięki tej nowej matrycy, która jest moim zdaniem lepsza, i ja widzę różnicę między zdjęciami ze starej piątki bądź z dziesiątek, a zdjęciami z M1, więc fajnie, że tutaj ta jakość zdjęć się poprawiła, natomiast no nie ma tu żadnej rewolucji, to jest dalej to, co znamy z dobrych, zaawansowanych korpusów Olympusa. Wrzucę Wam tutaj oczywiście trochę zdjęć wykonanych tym aparatem, zresztą też zapraszam czy na mojego Instagrama, czy na mój profil na Facebooku Patryk Herbetowski Fotografia, gdzie również publikuję dużo swoich zdjęć krajobrazowych, pracuję na M1, więc jeśli zobaczycie moje zdjęcia z M1, to jakość zdjęć w tym aparacie będzie dokładnie taka sama. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do
what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Teraz przepnę się z mikrofonem i statywem na M5 i trochę pofilmujemy, bo myślę, że filmowanie to jest rzecz, która będzie bardzo fajną funkcją i często wykorzystywaną w tym aparacie, a nadal Olympus jest dosyć niedoceniany, jeśli chodzi o filmy. Przełączyłem się już na M5. Ten obraz, który widzicie teraz, pochodzi właśnie z M5 Mark III i z obiektywu 12-40 Pro. Na górze mam zamocowany mikrofon Rode Video Micro, który bardzo dobrze właśnie podczas takiego vlogowania mi się sprawdza. Dlaczego uważam, że ten aparat świetnie nadaje się do filmowania? Po pierwsze, jest mały i lekki i to jest odczuwalne. Kiedy trzymam aparat tak jak teraz na Jobim na wysuniętej ręce, czuję różnicę między M1 a 5. Jest mi teraz znacznie lżej i wygodniej. Mamy odchylany ekran, mamy wejście na mikrofon, czyli to taka podstawa, jeśli chodzi o vlogowanie. Dodatkowo, tak jak Wam mówiłem, ciągły autofokus działa naprawdę sprawnie, nie gubi się, nie szuka tej ostrości. Mamy rozbudowane tryby filmowe, mamy duży wybór klatek Full HD od 24 do 60 klatek na sekundę w normalnym trybie. Mamy też tryb 120 klatek na sekundę Full HD, ale jest on bez dźwięku i ma trochę niższy bitrate, więc coś w tym trybie nakręcę, żeby Wam pokazać, ale jeszcze nie wiem do końca, jak on się sprawdza. Tego, co ciekawe, nie ma w M1, więc mimo, że tryb filmowy jest bardzo podobny do tego w M1, to niektórych funkcji M1 nie ma. Właśnie nie ma 120 klatek na sekundę i nie ma wysokiego propagowania przy nagrywaniu dźwięku. W M5 jest taka możliwość, możemy sobie dźwięk nagrać w lepszej jakości, kiedy nam na tym zależy. Dodatkowo mamy płaski tryb obrazu, z którego ja bardzo często korzystam. Nie mamy tutaj loga w przeciwieństwie do M1, więc przy takim filmowaniu profesjonalnym, jeśli chcecie kręcić teledyski, tego typu rzeczy, to M1 albo wywiady, to M1 będzie lepsza, bo ma wejście na słuchawki i ma tego loga. Natomiast przy takim vlogowaniu, moim zdaniem, M5 będzie lepszym wyborem. Mamy też filmowanie w 4K, niestety tylko do 30 klatek na sekundę. Szkoda, że zabrakło tu tych 60 klatek. Wiem, że pewnie podyktowane jest tym, że M1 tego nie ma i trochę dziwnie jakby niższy model miał, ale chciałbym, żeby to 60 klatek w 4K w końcu w Olympusie się pojawiło. Natomiast 4K w 30 klatkach mamy nawet w formie Cinema 4K, czyli z bardzo wysokim bitrate'em ponad 200. Ja na przykład robię tak, że takie mniej dynamiczne sceny nagrywam w 4K, skaluję potem do Full HD, dzięki temu mam lepszą jakość. A sceny bardziej dynamiczne nagrywam w Full HD w 60 klatkach albo w 50 i mogę potem sobie zrobić jakieś zwolnione tempo. Pora na podsumowanie tej recenzji M5 Mark III. Tak naprawdę uważam, że jest to bardzo udana ewolucja. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej rewolucji, bo jest to tak naprawdę M1 bez kilku funkcji w mniejszej obudowie. Ale w stosunku do starej M5 różnica jest ogromna, jest to tak naprawdę zupełnie inny aparat, praktycznie pod każdym względem, niemal pod każdym względem lepszy od swojego poprzednika, więc za to plus. Wycena jest, myślę, dosyć rozsądna, bo body będzie kosztowało 5400 zł, a zestaw na przykład z bardzo uniwersalnym 14150 6800. Będzie też zestaw z 12-40 Pro, jeśli ktoś chce mieć jaśniejszy, bardziej zaawansowany obiektyw. Tak naprawdę to, na co ja bym ponarzekał, to to, że nie ma niestety 4K w 60 klatkach, no i ta plastikowa obudowa, która mi trochę przeszkadza. To, co podoba mi się bardzo, to autofokus, stabilizacja, jakość zdjęć, która jak na matrycę 4:3 uważam jest bardzo dobra, sama ergonomia, uszczelnienia. Myślę, że to też taki bardzo już rozwinięty aparat, do którego naprawdę ciężko się jakoś mocno przyczepić. Świetny dla wszystkich fotografów krajobrazowych, dla fotografów, którzy dużo podróżują i faktycznie chcą mieć mniejszy i lżejszy sprzęt. Również, tak jak mówię, dalej uważam, że Olympus jest bardzo niedoceniany, jeśli chodzi o filmowanie, a jest to świetny aparat właśnie do nagrywania filmów, chociażby na YouTube'a. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam podobał się ten film. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie nam subskrypcję i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć!
obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making